Polskę jedziemy. Travel Fan Team zaprasza na film. Mijana przydrożna zielona tablica informuje, że właśnie dotarliśmy do kolejnego miasta, które wyznaczyliśmy sobie na naszej trasie jako warte obejrzenia. Przyciągnęła nas do niego jego bogata, wielowiekowa historia, kameralność, którą tak bardzo lubimy, stojący do dnia dzisiejszego zamek oraz wieść o mieszkającym tu pewnym znanym polskim jasnowidzu. Jesteśmy w Człuchowie, kwaterujemy się w pensjonacie przy zamku. To idealna miejscówka, aby następnego dnia nasze zwiedzanie rozpocząć od tej pobliskiej atrakcji. Bliżej zakwaterować już się chyba nie mogło. Jako że jest już grubo po 18:00, atrakcję tą musimy odłożyć na jutrzejsze przedpołudnie. Kwaterujemy się zatem w naszym apartamencie, a że na dworze niespodziewanie nam się zachmurzyło i zbiera się na padanie, cieszymy się naszym dzisiejszym lokum. Nasi gospodarze sprezentowali nam wyborne wino. Mamy zatem motywację, aby przeczekać słodną aurę i dzisiejszy wieczór pozostać w przyjemnym, komfortowym pokoju. Codziennie o poranku w jadalni pensjonatu podawane jest śniadanie. Wybór artykułów w bufecie jest wystarczający, aby dnia nie rozpocząć od grania marsza przez nasze kiszki, co niewątpliwie wpływa na morale podczas zwiedzania. Ogarniając się do wyjścia, zerkamy przez okno, upewniając się ku naszej radości, że pogoda zachęca do zwiedzania. Przy okazji kontemplując niezapomniany widok wprost na wieżę, z którą wkrótce przyjdzie się nam zmierzyć. Kolejny dzień naszej wyprawy. Dzisiaj trochę nietypowo, nie rozpoczynamy od przejazdu, ale od spaceru. Idziemy konkretnie na zamek w Człuchowie, aby go sobie obejrzeć. Zamek Krzyżacki, jeden z większych, została tylko cząstka jego. Mam nadzieję, że będziemy zadowoleni i nam się bardzo spodoba. Zamek w Człuchowie jest jednym z największych założeń obronnych wzniesionych przez rycerzy zakonu krzyżackiego. Zajmował teren 3 hektarów, a wielkością ustępował jedynie siedzibie stolicy państwa zakonnego, zamkowi Wielkiego Mistrza w Malborku. Zwiedzanie zamkowych pomieszczeń rozpoczynamy od wystawy poświęconej badaniom archeologicznym na człuchowskim wzgórzu zamkowym. Głównie zabytki odkryte w obrębie Zamku Wysokiego. W sali audiowizualnej możemy z kolei zapoznać się z animowaną rekonstrukcją zamku, opisującą szczegóły związane z samą budowlą, jak też jej historią. Kolejna zaprezentowana w zamkowych murach wystawa dotyczy dziejów miasta i regionu od czasów lokalizacji Człuchowa aż do początków XX wieku. Znaczną część ekspozycji stanowi muzealna kolekcja broni białej i palnej oraz uzbrojenie ochronne z okresu między XVI a XIX wiekiem. Znajdują się tutaj pistolety skałkowe, kapiszonowe, karabiny i sztucery, kolczuga z XVII wieku, napierśnik z tzw. próbą ognia, a także miecze katowskie z XVII i przełomu XVII i XVIII wieku. Z czasów bardziej współczesnych zobaczyć możemy z kolei mundury oraz uzbrojenie z czasów kampanii wrześniowej 1939 roku. W miejscu dawnej zamkowej kaplicy znajduje się sala wystaw czasowych. W trakcie naszej wizyty mieliśmy okazję zapoznać się z pracami malarskimi Janusza Zigmanskiego, urodzonego w Człuchowie absolwenta Liceum Plastycznego w Koszalinie oraz absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zamontowana w wieży winda wiezie nas na wyższe piętra zamku, gdzie znajdują się kolejne sale wystawowe. Znajdziemy tu eksponaty związane ze sztuką i rzemiosłem artystycznym z okresu od XV do XX wieku. Do najcenniejszych eksponatów należą tu gotycka rzeźba Świętej Małgorzaty oraz zespół rzeźb barokowych z kościoła w Gwieździnie. W kolejnej sali widzimy z kolei wystawę poświęconą kulturze materialnej ziemi człuchowskiej. Część wystawy stanowi prezentacja strojów oraz serwet i obrusów zdobionych haftami.
Prezentowane są tu także obiekty związane z przygotowywaniem pokarmów, obróbką lnu i wełny, uprawą ziemi, hodowlą zwierząt oraz meble i sprzęty domowe. Wąskimi schodami ruszamy na wyższy poziom zamku. Zerkając przez okno, podglądamy przy okazji scenę rodzinną państwa Gołębiewskich. Ponownie wsiadamy do windy, którą to pokonujemy kolejne metry zamkowej wieży. W usytuowanej na górze galerii odkrywamy zamkowy dzwon, a także zapoznajemy się z eksponatami wystawy dotyczącej pradziejów ziemi człuchowskiej. Wystawę wzbogaca rekonstrukcja kamiennego grobu skrzynkowego. Wiodąca wokół wieży galeria zaprowadza nas do prowadzących na szczyt ceglanych schodów. Wreszcie docieramy na samą górę. Stojąc tu możemy rozkoszować się malowniczą panoramą Człuchowa, przy okazji namierzając interesujące nas obiekty, z którymi przyjdzie nam się zapoznać podczas późniejszego spaceru po mieście. Jako że na górze dość wiecznie, a wiatr urywa niemal głowy, z powrotem ładujemy się do wnętrza. W trakcie schodzenia na jednym z poziomów wieży odnajdujemy ekspozycję kilku rycerskich zbroi, w tym krzyżackiej. W końcu z okresem panowania zakonników z czarnym krzyżem na białych płaszczach najbardziej kojarzony jest tutejszy zamek. Znajdujemy się na zamkowym dziedzińcu, gdzie odkrywamy pozostałości wschodniego skrzydła krzyżackiej warowni. Pierwotnie obwiedziony był on krużgankami. W zachowanych do tej pory piwnicach znajdowały się magazyny oraz zbrojownie. Po ich wielkości można wnioskować, jak dużym obiektem był zamek. Rozległość i wielkość zamku w Człuchowie wynikały z ważnej roli strategicznej i reprezentacyjnej w systemie państwa zakonnego. Był on częścią umocnień jego południowej granicy, stanowiąc kluczowy punkt obronny państwa. Dodatkowo położenie na szlaku powodowało, że przez Człuchów przejeżdżali goście zakonni podróżujący do głównych ośrodków krzyżackich i tu przynajmniej część z nich po raz pierwszy stykała się z potęgą państwa krzyżowców. Jego rozległość i wielkość wynikały z ważnej roli strategicznej i reprezentacyjnej w systemie państwa zakonnego. Opuszczamy człuchowską warownię i ścieżką wiodącą wzdłuż murów Zamku Wysokiego obchodzimy budowlę okalaną niegdyś 3 przedzamczami, z których każde w razie potrzeby mogło stanowić samodzielny obwód obronny. W miejscu jednego z nich, wśród zamkowych kamiennych umocnień, odkrywamy wystawę średniowiecznych machin wojennych, pomocnych zwłaszcza przy szturmach i oblężeniach miejsc ufortyfikowanych. Służyły one zarówno do niszczenia fortyfikacji, jak i do ochrony oblegających. Położona pod osłoną potężnej twierdzy osada szybko się rozwinęła. Wchodziła ona bowiem w skład umocnień południowej granicy, stanowiąc kluczowy punkt obronny w tej części państwa. 19 czerwca 1348 roku Człuchów otrzymał prawa miejskie. Spacerując po mieście odkrywamy jego uroki. Naszą uwagę zwracają pamiętające czasy pruskiego zaboru budynki miejscowych urzędów. Na placu Bohaterów stoi pomnik ku czci tych, którzy przywracali miastu polskość. Na uwagę zasługuje układ urbanistyczny tutejszego śródmieścia. Zniszczony działaniami II wojny światowej rynek wypełniony jest nowoczesną architekturą, wśród której zachowało się kilka zabytkowych XIX-wiecznych kamieniczek. Dla znawców architektury miejskiej najbardziej interesujące będą wykusze okienne i elementy dekoracyjne w elewacjach. Jednym z najważniejszych elementów człuchowskiego krajobrazu miejskiego jest barokowa XVIII-wieczna bryła kościoła parafialnego Świętego Jakuba. Pierwsza wzmianka dotycząca świątyni w tym miejscu pochodzi z 1209 roku. Stał tu wtedy drewniany kościół wzniesiony za panowania książąt gdańskich. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVII i XVIII wieku. Korpus nawowy świątyni składa się z 3 naw przykrytych bogato dekorowanymi stropami drewnianymi.
Nawę główną od transeptu oddziela łuk tęczowy, wyznaczając jednocześnie granicę pomiędzy starą częścią kościoła a dobudowaną w 1926 roku. W prezbiterium znajduje się ołtarz główny i renesansowa ława kolatorska. Po obu stronach kościoła w transepcie znajdują się barokowe ołtarze boczne z około 1660 roku, przedstawiające świętego Jakuba Apostoła oraz Jezusa ukrzyżowanego. Przyglądając się pięknemu stropowi, warto też zwrócić uwagę na wybudowane w okresie międzywojennym organy posiadające 27 głosów i 1404 piszczałki. Świątynia cieszy oczy różnymi, głównie barokowymi detalami. Jak dowiadujemy się z portalu Człuchów Nasze Miasto, w planach proboszcza jest przywrócenie przedwojennego stanu świątyni. Dalszy spacer wiedzie nas ulicą Królewską wśród urokliwych, zabytkowych XIX-wiecznych kamienic. W niedalekiej odległości odkrywamy pamiętający czasy pruskie, charakterystyczny dla tamtego okresu budynek poczty z 1892 roku. Nasz podziw budzi ulokowany po drugiej stronie ulicy reprezentacyjny budynek będący siedzibą starostwa powiatowego. Tuż obok ujrzeć możemy tzw. dwór miejski z drugiej połowy XIX wieku. W jego sąsiedztwie ulokowany jest kolejny dwór murowano-szachulcowy z pierwszej połowy XIX wieku. W wymienionych budynkach swe siedziby mają różne instytucje samorządowe i państwowe. Człuchów to bez wątpienia bardzo urokliwe i ciekawe miasto, do zwiedzania którego nie trzeba chyba nikogo zachęcać. W serii W Polskę jedziemy odkrywamy przed Wami oblicze naszego pięknego kraju. Polska w pigułce to rekomendowane przez nas najpiękniejsze miejsca, poznawana bogata kultura i historia oraz podziwiane wspaniałe krajobrazy. Polska to my. To filmy tworzone z pasją, interesująca narracja, towarzysząca filmowej oraz lektorskiej opowieści, klimatyczna muzyka. Zapraszamy! Czy znasz już serię filmów z cyklu Travel Fan w podróży oraz W Polskę jedziemy? Istniejący od wielu lat na platformie YouTube kanał travelfan.pl prezentuje filmowe relacje z miejsc odległych oraz bliskich. Dalekie wyprawy na krańce ziemi, jak też piękno swego własnego kraju ukazują tworzone z pasją filmy. Seria Travel Fan w podróży to ciekawe filmowo-lektorskie opowieści o pięknie naszej matki Ziemi. Zobaczymy tu zarówno bogactwo europejskiej kultury, jak też niezwykłą różnorodność krajobrazów. Dalsze wyprawy na inne kontynenty to sukcesywnie powiększająca się wideokolekcja wspomnień o najważniejszych must-see, które każdy podróżnik koniecznie powinien zobaczyć. Opowieściom o dalekich krajach od pewnego czasu towarzyszy na kanale projekt W Polskę jedziemy. Skupiając się na pięknie małych ojczyzn, przedstawia mieszkających tam ludzi, ich duchową oraz materialną kulturę, a także wspaniałe, niebanalne krajobrazy, zabytki oraz kulinaria. Towarzysząca pięknym filmowym ujęciom lektorska opowieść wzbogaca poznawcze doznania. Na tworzoną z pasją podróżniczą relację wchodzą także przyciągające uwagę czołówki, animacje, ruchome mapy, a także uzupełniająca narrację muzyka. Całość produkcji dopełniają profesjonalnie stworzone okładki oraz nadruki na płytach. Jeśli podobają się Wam moje filmy, czerpiecie z nich wiedzę oraz inspirację i widzicie w tym, co robię, potencjał, zachęcam do nabycia dostępnych na płytach pełnych wersji, a także, co ważne, do stania się moim patronem, wspierając tym sposobem mój dalszy twórczy rozwój. Wejdź na patronite.pl/travelfan.pl. Wybierając najbardziej odpowiadającą Ci opcję wsparcia, zyskujesz także liczne patronackie przywileje. Możesz też wesprzeć mnie poprzez system PayPal. Travel Fan. Poznajmy razem świat oraz piękno naszej ojczyzny Polski. Travel Fan. Adventure starts here.
podróżniczym pozdrowieniem Rafał Maza. All rights reserved by Travel Bank.